Witam Was bardzo serdecznie. Jednym z moich następnych projektów jest renowacja tych drzwi. Także żeby to zrobić, to muszę wykręcić stare śruby, które trzymają te drzwi od nie wiem ilu lat. W każdym bądź razie dzisiaj spróbuję sobie poradzić z wykręceniem tych starych śrub. Także zapraszam na film. Jak widzicie, po prostu niemożliwe jest ruszenie tych śrub, także teraz powstaje pytanie, jak sobie z tym poradzić. W tym celu zakupiłem specjalny zestaw bitów, które służą właśnie do wykręcania takich śrub. Zobaczymy, czy one sobie dadzą radę. No co prawda nigdy ich nie używałem i nie mam doświadczenia, no ale zobaczymy. Co prawda dzięki tym bitom nie udało mi się wykręcić ani jednej śruby w tych drzwiach, ale natomiast bardzo dobrze nadawały się do rozwiercania łebków śrubek. Najpierw rozwiercałem mniejszym, a następnie większym. Przy następnych zawiasach nawierciłem małe otwory, żeby bit nie ześlizgiwał mi się ze śruby. Tu natomiast spróbuję ponownie ponawiercać otwory na nowe śruby. Było to troszkę utrudnione ze względu na pozostałości po starych śrubach, ale finalnie udało się to zrobić w dostatecznym stopniu. Tu jak widzicie, próbuję już zdemontować drzwi i możecie mi naprawdę uwierzyć, że nie było to wcale łatwe. Jednakże dzięki pomocy dwóch łomów, które posiadam, po pewnych trudach to się udało. Farba trzymała bardzo dobrze pomimo upływu lat. Sama renowacja drzwi była w planach od samego początku, czyli od jakichś 6-7 lat. Natomiast wiedza o tym, ile pracy to będzie wymagać, oddalała ten projekt w czasie. Nie posiadałem też odpowiednich narzędzi, które będę używać właśnie w przyszłych filmach dotyczących tych drzwi. Wiem, że na drugim planie jest bałagan, ale tak to jest przy okresach przejściowych, renowacjach i innych tego typu sytuacjach. W następnym etapie rozwiercam otwory, żeby schowały się w nich łebki śrub. Śruby, które użyłem, to 4x50. Miałem je aktualnie na stanie, także je wykorzystałem. Niektóre ze śrub okazały się za długie i musiałem je przyciąć około centymetra. W tym celu użyłem specjalnych nożyc do cięcia zbrojenia stalowego. Jak się spodobało, to zachęcam do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić filmów w przyszłości. A ja Was pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.